Dzisiaj w karoserii samochód tak rzadki, tak wyjątkowy, tak niespotykany, tak ważny dla jego producenta, że powiedziano nam wprost, jak chcecie go nagrać i pokazać swoim widzom, to macie dwa wyjścia. Albo w samych skarpetkach, jak w szpitalu, ewentualnie proszę założyć folijkę na buty. No więc wybrałem tę bardziej higieniczną formę po to, żeby pokazać Wam nową Toyotę CHR. Choć najpopularniejszym modelem Toyoty w Europie była, jest i pewnie jeszcze długo będzie Corolla, to jednak CHR, ten pierwszej generacji, zmienił postrzeganie marki w Europie. Przede wszystkim ze względu na design, bo był inny, był oryginalny, był po prostu inny niż wszystkie wcześniejsze Toyoty. I tak ma pozostać przy drugiej generacji, która wygląda, jak sami widzicie, niemal jak prototyp, który pokazano w końcówce 2020 roku i nazywał się CHR Prolog. To, co zwraca uwagę, to zupełnie inne lampy z przodu, które nawiązują trochę do nowego Priusa, a jednocześnie do modelu elektrycznego BZ4X. Wszystko to, co tutaj widzicie z przodu, zaprojektowano pod kątem aerodynamiki. Cały zderzak, ten dziób tutaj, który jest w ten sposób pod ukos do dołu skierowany, ma sprawiać, że opływy powietrza będą jak najłagodniej przechodziły przez cały samochód. Nawet tego typu małe zakamareczki, jak te deflektory, które tutaj mamy przed przednimi kołami, wszystko to ma sprawiać, że po prostu CX będzie jak najlepszy. Przy tym Toyota o tym CX-ie w ogóle póki co nie mówi. Lampy charakterystyczne właśnie dla nowego Priusa, czyli tutaj mamy lampę do jazdy dziennej, a tutaj mamy 4 soczewki reflektorów LED w tej wersji. Nawiązania do nowego Priusa i do BZ4X widać też doskonale w tylnej części nadwozia, czyli tutaj te lampy, które wysoko zachodzą na błotniki i są widoczne świetnie nie tylko z tyłu, ale również od góry. Linia coupé, która pozostała po poprzednim CHR-ze, i jednocześnie też nawiązuje do BZ4X. Jak na tę część tutaj spojrzycie tego samochodu, to w zasadzie można go pomylić 1 do 1 z BZ4X-em. Nowością są tylne światła, a w zasadzie lampy. Oprócz tego, że mamy tutaj długą listwę świetlną, to tutaj przy otwieraniu samochodu zapala nam się znaczek Toyota CHR. Natomiast potem, kiedy po prostu są tylko te światła włączone, to znaczek znika, a świecą nam się wyłącznie te części lamp. Tutaj długie, a tutaj pozostaje pustka. Inną nowością, jaka tutaj się pojawiła, to jest pierwsza Toyota z chowanymi klameczkami, czyli w momencie, kiedy samochód zamykacie, to one się chowają i zobaczcie, jak szybko. To nie jest takie gentle, jak na przykład w Lexusie LC500, tylko robi to tak dosyć brutalnie. One wyskakują i się chowają. Wyskakują suki i się chowają. Nie robią tego tak delikatnie, tylko robią to tak, jak lubimy my mężczyźni, czyli brutalnie. Spójrzcie, zwróćcie uwagę, jak małe jest okienko w tylnych drzwiach. Tutaj to jest bardzo szeroki pasek, który płynnie przechodzi w słupek C. O ile w poprzednim CHR-ze mieliśmy możliwość wyboru dwukolorowego nadwozia, na przykład w wersji Selection, i tam mieliśmy czarny dach, czarne lusterka, parę innych czarnych elementów, ale cała reszta nadwozia była taka sama, no to tutaj na przykład będziemy mogli mieć dwukolorowe nadwozie, ale czarny dach będzie przechodził płynnie w słupek C, który też będzie czarny będzie błotnik, zderzak, ale jednocześnie ten lakier, którym go pomalowano, też przybiera różne barwy. Jak spojrzycie na niego w ten sposób, to się okaże, że tutaj ten srebrny jest taki rzeczywiście mocno srebrny, a tutaj przejdzie w łagodniejszy srebrny, a wręcz biały. A to wszystko efekt tego, jak wyprofilowano tutaj blachy. One są takie jakby trójwymiarowe. Tu jest jedno załamanie, tu jest drugie załamanie, tu jest trzecie załamanie, taki trójwymiarowy diament. Tutaj też jest dodatkowa listwa. I to wszystko sprawia, że macie wrażenie, jakby ten lakier był wielokolorowy. Zależnie od tego, jak pada na niego światło, pod jakim kątem, to widzicie różne kolory i przyznam szczerze, że wygląda to petarda. Stoicie tak z daleka i widzicie, że samochód jest srebrny, ale podejdziecie bliżej i widzicie, że tu jest grafit, a tutaj na przykład jest biały albo srebrny. No efekt osiągnięto wręcz spektakularny. I generalnie, jeżeli chodzi o detale, to wyprofilowanie tych wszystkich elementów, te załamania, no to tutaj naprawdę Japończycy się popisali i dopracowali to tak, że samochód zwraca na siebie od razu uwagę. Spójrzcie nawet, jak ten tylny spoiler i jak dach są zrobione.
To jest to wygląda trochę jak w Suprze mojej, ponieważ to jest jak tyłeczek wyprofilowane, a jednocześnie tutaj mamy takie wgłębienie, wszystko też pod kątem aerodynamiki, ale również wyglądu. Niesamowite jest to, że przez linię coupé nie trzeba było tutaj stosować żadnej wycieraczki, nie powinien się tutaj imać brud, tak jak w samochodach kombi, które mają ten tył taki bardziej spionizowany, więc nie ma żadnej wycieraczki. Tu jest jedna wielka gładź, jeżeli chodzi o tę szybę. Bagażnik. No cóż, Toyota nie wspomina póki co o tym, jaka jest jego pojemność, ale wygląda na to, że dwie duże walizy i może nawet jeszcze ze dwie kabinówki tutaj wejdą. To jest wersja hybrydowa, akurat ten bagażnik jest dosyć głęboki, bo widzicie, tu jest próg, a tutaj jest głębiej, ale będzie też występował w wersji plug-in. Pod spodem nie ma żadnego koła zapasowego, jest tylko wytłoczka styropianowa i zestaw naprawczy. Troszkę ograniczać mogą go te wnikające tutaj wąsy, które zapewne są jakimś elementem całej konstrukcji samochodu po to, żeby utrzymać jego sztywność, po to, żeby tutaj silnik elektryczny dodatkowy na tylnej osi zastosować w wersji AWD, tudzież bateria, która tutaj jest, żeby została odpowiednio wzmocniona i zabezpieczona. Tu podłoga w porządku, z boku dużo plastiku, jest jedna lampka, co ciekawe w XXI wieku i przy tak nowocześnie wyglądającym samochodzie lampka jest ciągle ze zwykłą żarówką, a nie LED. Tu jakiś haczyk, też tak dosyć ordynarnie wyglądający, tutaj drugi haczyk, nie ma gniazda, żadnego zapalniczki nawet, żeby podłączyć jakieś urządzenie zewnętrzne, natomiast jest subwoofer z systemu JBL, który będzie dostępny w pierwszych egzemplarzach takich Premier Edition bez dopłaty, natomiast pewnie w późniejszym czasie, kiedy wejdą normalne wersje do sprzedaży, będzie za dopłatą jedynie dostępny. Co ciekawe, mamy tutaj dwie kamery i to mnie bardzo zastanawia. Żadna się nie chowa, obie są takie na zewnątrz, tuż nad tablicą rejestracyjną, która będzie w tym miejscu. I nie wiem, czy jedna będzie jakaś szersza, druga będzie węższa, jedna szerokokątna, ewentualnie będzie robiła zdjęcia jak iPhony, czyli z jednej będzie szerszy obraz, z drugiej węższy i będziecie mieli efekt bokeh podczas cofania. Poprzedni CHR nie grzeszył przestronnością na tylnej kanapie, więc zanim pokażę Wam to, jak on wygląda tutaj z przodu, w środku, to chciałbym, żebyśmy usiedli z tyłu na kanapie. Powiedzmy, że to jest taka dla mnie w miarę wygodna pozycja za kierownicą. Cyk, cyk. I teraz spróbuję usiąść sam za sobą. Jest lepiej, niewiele lepiej, ale lepiej. Mogę włożyć przede wszystkim moje piękne obuwie przyodziane w folię tutaj pod fotel i mam tam dużo miejsca. Na kolana tego miejsca jest stosunkowo mało, natomiast znacznie więcej w porównaniu do CHR-a pierwszej generacji jest go nad głową. Nadal tą głową dotykam sufitu, ale wyraźnie tutaj na wysokość i trochę tutaj, jeżeli chodzi o tę przestrzeń na nogi, samochód urósł. To, co mi się tu nie podoba, to wszystko to. To jest po prostu jeden wielki hektar chamskiego, tandetnego plastiku. Niemniej ufam, że w wersjach produkcyjnych będzie zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o wykonanie przednich drzwi, to już jest znacznie lepiej. Nie trochę, znacznie lepiej, ponieważ nawet tutaj zastosowano miękką, przyjemną fakturę, ponieważ to jest zrobione z alkantary, czyli takiego sztucznego zamszu, ponieważ kawałek jest tylko tu plastiku, no tu jest plastik, ale wszystko to wygląda znacznie estetyczniej, przyjemniejsze jest w dotyku. Razić trochę może ten tutaj kawałek, który jest taki dosyć ostry, ostro zakończony, no ale to jest kwestia tego, że on płynnie musi przechodzić tutaj w konsolę środkową. To, co podobało mi się bardzo w pierwszej generacji CHR-a, to była stylistyka wnętrza, nie tylko designu zewnętrznego, ale też wnętrza, bo pojawiło się mnóstwo nowych elementów niż w innych Toyotach. On po prostu był oryginalniejszy niż inne Toyoty i tutaj w tym wypadku mamy dokładnie tak samo. Choćby te przeprofilowania tutaj, choćby takie akcenciki tutaj na głośnikach, choćby to przeszycia w tapicerce, taka półeczka tutaj, ta konsola środkowa. Znowu widać tutaj trochę nawiązania do tych nowych Toyot, czyli takiego na przykład Priusa albo BZ4X elektrycznego, ale wygląda to naprawdę fajnie, plus za to, że klimatyzacja automatyczna pozostała na klawiszach takich tradycyjnych, a nie trzeba wchodzić w menu. Plus za to, że mamy zupełnie nowy system multimedialny na ładnym 12-calowym ekranie. Plus za to, że będą dostępne cyfrowe zegary, które mają 3 różne, niezależne moduły, a jednocześnie można je sobie indywidualizować. To jest dokładnie przeszczepione na przykład z Corolli Cross. Plus za to, że pozostały
fizyczne przyciski do większości takich potrzebnych funkcji, jak choćby ogrzewanie kierownicy, widok z kamery, czy na przykład podgrzewanie miejsc na przedniej szybie odpowiedzialnych, tam gdzie spoczywają wycieraczki. Tutaj jedno gniazdo USB-C. Tutaj fajne miejsce na telefon komórkowy, bo i ładujecie go indukcyjnie i jednocześnie go widzicie. Cup holdery, no do tego wejdzie większy kubek, do tego nie jestem pewien. Skrzynia biegów taka trochę jak w Lexusach najnowszych NX, RX. Podłokietnik jest nie za duży tutaj w środku, jeżeli chodzi o schowek, ale ma też gniazdo USB-C, ma też gniazdo zapalniczki, więc najpotrzebniejsze rzeczy są. Jeżeli chodzi jeszcze o ten ekran centralny, to będzie dostępny w dwóch wersjach. W podstawowej będzie miał 8 cali, ten większy, jaki widzimy tutaj, to 12 cali, natomiast nawet ten 8-calowy będzie już miał OTA, czyli Over the Air, wszystkie aktualizacje, zarówno mapy, jak i sam system, a nawet systemy bezpieczeństwa będą się automatycznie z chmury aktualizowały, nie trzeba będzie jeździć z tym do serwisu. To, co będzie też nowością akurat w tym CHR-ze, będzie możliwość otwierania go, odpalania i zarządzania nim bez użycia kluczyka. Wystarczył będzie do tego smartfon, ale ten smart key wejdzie tak naprawdę dopiero w 2024 roku. Przynajmniej takie są przewidywania i takie są projekcje Toyoty, jeżeli chodzi o ten cyfrowy kluczyk. Niemniej wtedy będzie można ten tradycyjny zostawić w domu. Inna nowość to oświetlenie ambiente. Samo w sobie nie robi na nikim wrażenia, ale ono ma mieć opcję dostosowywania się do warunków drogowych i pogodowych. Na przykład rano wsiadacie do samochodu i będzie takie bardziej zadziorne, bardziej dynamiczne, nastrajające Was bardziej energetycznie do całego dnia. Natomiast im bliżej końca dnia, im bliżej wieczoru, tym będzie bardziej stonowane, bardziej spokojnie. Oczywiście będzie można tym indywidualnie zarządzać. Wszystkich kolorów będzie 64. Jeżeli chodzi też o same materiały, no to tak, tu jest miękko i przyjemny, plastik pojawia się gdzieś tam dopiero niżej, ale na przykład tutaj ten boczek jest przyjemnie zrobiony z miękkiego materiału, a tutaj też jest miękki. Plastiki pojawiają się dopiero gdzieś tam niżej, nawet tu jest miękko i fajnie. Natomiast to, czym chwali się Toyota, to to, że zastosowano do produkcji wnętrza dwukrotnie więcej materiałów pochodzących z recyklingu niż w przypadku poprzedniej generacji. I łącznie tutaj 100 elementów jest zrobionych aż z tych materiałów z recyklingu, a na przykład do zrobienia tapicerki foteli, która nie jest skórzana, tylko taka à la Alcantara, wykorzystano butelki PET, choć w dotyku absolutnie, kompletnie tego nie czuć. I generalnie tutaj do masy całego samochodu i do tego, żeby zaoszczędzić jak najwięcej CO2, przywiązano dużą wagę. Tu nie mamy dachu takiego szklanego, niemniej będzie on w opcji i ten szklany dach ma być lżejszy o 5 kg od tego w poprzedniku z roletą, to jest raz. Dwa, ma dawać Wam 3 cm więcej miejsca nad głową w porównaniu z poprzednikiem. Niemniej nawet tutaj w wersji bez szklanego dachu tego miejsca nad głową jest tak sobie. Mam opuszczony maksymalnie fotel kierowcy na dół, a i tak przydałoby mi się te 2-3 cm więcej miejsca. Co jest trochę dziwne, ponieważ Toyota chwali się, że zaprojektowała ten samochód w Europie dla Europejczyków, a niestety ja się tu czuję trochę jak Japończyk. No ale może w wersji produkcyjnej będzie trochę inaczej, może da się go obniżyć jeszcze bardziej, żebym siedział trochę niżej, chociaż widoczność tutaj przede mną wydaje się znakomita, ponieważ jest nowa kierownica, zegary widzę doskonale i w zasadzie tutaj przez wieniec jeszcze widzę świetnie head-up display, który też będzie w opcji w segmencie C, crossover segmentu C. Ma taki prawdziwy, fajny head-up. Co ciekawe, i head-up, i te zegary będą dopasowane do użytkownika. To znaczy, jak tutaj sobie programujemy na przykład set 1, wsiadam do samochodu i nie tylko będzie mi się ustawiał fotel kierowcy, ale jednocześnie będą mi się włączały moje ustawienia systemu multimedialnego, moje ustawienia zegarów i moje ustawienia head-up display. Co akurat ja bardzo lubię, kiedy coś jest do mnie dopasowane, a nie muszę wszystkiego sobie manualnie potem kombinować. Nie tylko we wnętrzu przywiązano wagę do ekologii, nawet zderzak tutaj zrobiono już nie ze zwykłego plastiku, tylko ze specjalnego odlewu żywicy, która jest od razu w formie już barwiona, w związku z czym potem potrzebuje mniej lakieru, żeby na nią nakładać, a mniej lakieru to mniejsza emisja CO2. Same lakiery też Toyota chwali się, że są wodne i ekologiczne, żeby jak najmniej zatruwać środowisko. Co pod maską? No więc w poprzedniku mieliśmy dosyć ograniczoną liczbę jednostek silnikowych,
silnikowych. Co więcej, auto występowało tylko z napędem naprzód. Teraz to się zmieni, bo będziemy mieli tak na dobrą sprawę 3 hybrydy i jedną hybrydę typu plug-in. Podstawą będzie silnik 1.8, ale już hybryda 5. generacji o mocy 140 koni. Będzie wersja 2.0, 197 koni, ale występująca z napędem tylko naprzód, ale też z napędem AWDI, gdzie silnik elektryczny dodatkowy będzie na tylnej osi. I będzie 4. wersja napędowa, plug-in. Dokładnie taki plug-in, jak występuje w najnowszym Priusie, czyli 223 konie mechaniczne, 153 konie z silnika spalinowego i ponad 160 koni z silnika elektrycznego. Na razie nie wiadomo, jaką będzie miał dokładnie baterię, ale mówi się o tym, że będzie identyczna jak w Priusie, czyli 13,6 kWh. A to by oznaczało, że na prądzie przejedziemy może trochę mniej niż w Priusie, bo auto będzie miało na przykład 20-calowe felgi, a felgi wpływają na zużycie energii, a tym samym na zasięg, bo jest wyższe, bo jest crossoverem, więc ma trochę inne opory powietrza, ale i tak można się spodziewać, że będzie to 60 km według cyklu WLTP i pewnie około 80-90 km w trybie miejskim tego zasięgu, więc całkiem nieźle, natomiast no, też musimy oczekiwać oczywiście odpowiednio wyższej ceny tego plugina. Spodziewam się, że najpopularniejszą jednostką będzie ta 1.8 140 koni, ewentualnie 2.0 197 koni, bo będą już gwarantowały przyzwoite osiągi przy takiej stosunkowo niewielkiej masie. Wszystkie te hybrydy będą oczywiście już 5. generacji, czyli przede wszystkim odelżone i uwydajnione, poprawiona wydajność jednostki sterującej, przekładni i samej baterii, która też ma być bardziej kompaktowa, ale mieścić tyle samo energii, w związku z czym jej wydajność będzie większa. To ma wpłynąć i na zużycie paliwa mniejsze, na trochę większą moc i lepsze osiągi. No i oczywiście mniejsze zużycie samego CO2, emisje CO2. Kiedy? Nic nie mówią na ten temat. Za ile? Nic nie mówią na ten temat. Mówią tylko, że na początek będą 2 wersje, które przedpremierowo będzie można zamawiać. Jedna to będzie GR Premier Edition, a druga to będzie Executive Premier Edition. Będą się różniły niuansami, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi właśnie o budowę tego grilla. Ten jest z takimi specyficznymi tutaj po bokach literkami G, jedną G, drugą odwróconą G, przynajmniej tak nazywa to Toyota. Drugi, ten Executive, jest bardziej taką elegancką i on ma mieć na przykład we wnętrzu naturalną skórę z ładnymi przeszyciami, ze srebrnymi wstawkami i też występować w takim srebrnym, ciekawym kolorze, który na załamaniach zmienia barwę. A jak to jeździ? Ja już mogę Wam już powiedzieć, jak to jeździ. My nie musimy testować tego samochodu, bo Toyota nam wszystko napisała dokładnie, jak to auto jeździ. No więc, nowa Toyota CHR była intensywnie sprawdzana przez zawodowych kierowców na torach testowych, na wszystkich rodzajach nawierzchni oraz w różnych warunkach pogodowych. No to dobrze, że to zrobili, bo inni producenci w ogóle tego nie robią, tylko poprzestają na pokazaniu samochodu w takim szpitalnym wnętrzu.